Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dziś inflacja nas dobija. Szybki komentarz po danych o inflacji. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a jeżeli chcecie śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze i na wakacjach, które rozpoczynają się 15 lipca, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole jest link w opisie i także link w tle. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Dziś inflacja nas dobija. Szybki komentarz po danych o inflacji. Drodzy Państwo, o 14:30 poznaliśmy dzisiaj odczyt inflacji w ujęciu producenckim dla Stanów Zjednoczonych za czerwiec. I drodzy Państwo, zobaczcie, jakie to były odczyty. Okazało się, że są one lepsze, czyli inflacja jest niższa niż zakładały skrajnie optymistyczne prognozy, czyli procesy dezinflacyjne postępują, a w Stanach Zjednoczonych jesteśmy już o krok od deflacji, czyli spadku tempa wzrostu cen w ujęciu rok do roku. I jest ogromnie prawdopodobne, że odczyt za lipiec przyniesie nam już właśnie deflację. Podobnie będzie w strefie euro i jest ogromnie prawdopodobne, że także polska gospodarka, jeżeli chodzi o inflację producencką, także wejdzie w deflację w okresach letnich wakacji. Drodzy Państwo, więc te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są kompletem i uzupełniają te wczorajsze, które poznaliśmy o inflacji konsumenckiej. Więc widzimy, że te główne drivery, czyli czynniki, które sprawiają, że inflacja wcześniej rosła, teraz spada, jeszcze bardziej teraz wpływają na spadki, na pogłębienie tendencji dezinflacyjnych. Na tym wykresie w tle prosty model, jak wiecie, drodzy Państwo, zachowania inflacji względem ropy naftowej, a na następnym wykresie inflacja w ujęciu producenckim dla Stanów Zjednoczonych i strefy euro, w nawiązaniu do zachowania ceny gazu i widzimy, że te korelacje w ostatnich miesiącach są tak silne, że to właśnie to są te czynniki, które podbijały wcześniej inflację, teraz sprawiają, że ona spada szybciej, mocniej niż są nawet skrajnie optymistyczne prognozy, więc dziś mamy komplet danych o inflacji. Inflacja nas dobija i rynek będzie dzisiaj to dyskontował, więc te dane są bardzo optymistyczne i sprzyjają, żeby była kontynuacja tych tendencji, które wczoraj zawładnęły całym rynkiem na różnych klasach aktywów. Jakie są komponenty, co kontrybuuje do inflacji w Stanach Zjednoczonych w tym wypadku? Widzimy na następnym wykresie, co ciągnie przede wszystkim inflację na przestrzeni ostatnich kwartałów. Widzimy, że wcześniej to był transport, teraz w Stanach Zjednoczonych ciągnie w dół temat związany z mieszkaniami. No i oczywiście konsekwencje rynkowe, czyli amerykańskie obligacje, czyli przyszłość stóp procentowych, a to jest takie istotne, szczególnie mocno. W pierwszych minutach podanych rentowność amerykańskich 10-latek spadła nawet do poziomu 3,80. Jeżeli te tendencje będą kontynuowane, no to oczywiście rynek będzie musiał zrewidować te wcześniejsze wystrzały, które w poprzednim tygodniu wybiły nas nad poziom 4% rentowności, a to będzie sprzyjało ryzyku, ponieważ spadek rynkowych stóp procentowych tak właśnie jest interpretowany. Rynek patrzy na to także, jaka będzie zmiana tej inwersji krzywej dochodowości, ponieważ rynek także patrzy teraz z dużą intensywnością na amerykańskie obligacje dwuletnie, które także tutaj konsekwentnie spadają na rentowności. A jeżeli zobaczymy, jak implikowana stopa procentowa wygląda na chwilę obecną po tych danych, które nas już dobiły o inflacji, widzimy, że obniżyły się o 10 punktów bazowych oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych i rynek już teraz tylko ledwo zakłada, że będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych. W pełni jest ona zdyskontowana do września, ale co się stanie, zobaczymy. A na tym następnym wykresie widzicie, drodzy Państwo, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy kształtowały się potencjalne oczekiwania co do zmiany stopy procentowej, czy rosły szanse na obniżkę, czy też rosły szanse na kolejną podwyżkę stóp procentowych w cyklu. Warto być świadomym tego, jak zmieniały się te oczekiwania, co oczywiście rynek musiał wcześniej uwzględniać. Poznaliśmy także dane
z rynku pracy, te tak zwane joblessy, cotygodniowe raporty o nowe zasiłki i tutaj nic nowego, złego się nie wydarzyło, więc rynek dzisiaj będzie mógł się całkowicie poświęcić dyskontowaniu tych danych o inflacji, ponieważ dziś inflacja nas dobija, mamy komplet danych o inflacji i rynek będzie mógł się do tego dostosować. Kolejny rynek po rynku obligacji, który będzie reagować, to rynek amerykańskiego dolara. I jak widzimy, to co się wydarzyło wczoraj doprowadziło do osłabienia amerykańskiego dolara w takim stopniu, że jesteśmy na poziomach najsłabszego dolara od samego początku cyklu podwyżek stóp procentowych. To naprawdę jest niesamowite, jaki jest teraz wpływ i przełożenie tej inflacji na zachowanie amerykańskiego dolara, a sam eurodolar w momencie tworzenia tego wpisu wychodzi nad górne ograniczenie tego wielomiesięcznego kanału wzrostowego, a to naprawdę jest sygnał przyspieszenia tendencji do tego, żeby pozbywać się amerykańskiego dolara, a w ślad za pozbywaniem się amerykańskiego dolara, rozlewaniem się tej tendencji na różne inne klasy aktywów, o czym będzie za chwilę. No i mając na uwadze amerykańskiego dolara, zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, to pierwszy rynek, na który warto patrzeć, to rynek jena japońskiego i widzimy, jak bardzo jest teraz silne przełożenie, zwłaszcza spadków rentowności amerykańskich obligacji na siłę jena japońskiego. Rynek myśli także, że jest możliwa cały czas dodatkowa interwencja Banku Japonii, żeby tego jena jeszcze bardziej umocnić w okolice 130. Widzimy, jakie jest powiązanie spreadu właśnie między obligacjami 10-letnimi, także w ujęciu tym realnym już po uwzględnieniu inflacji na to, co się dzieje na samej parze dolar do jena, a korelacja między jenem a chińską walutą jest bardzo wyraźnie dodatnia, więc jeżeli jen będzie się umacniać, to także chińska waluta powinna się umacniać. Natomiast dlaczego te amerykańskie obligacje są takie istotne? Ponieważ jak widzimy na następnym wykresie, Japończycy cały czas mają tutaj kontrolują krzywą dochodowości, więc te obligacje japońskie nie mogą się jakoś tak wyraźnie zmieniać na rentowności, dlatego też siła albo słabość teraz jena japońskiego wynika z tendencji na amerykańskich obligacjach, więc dalsze spadki rentowności będą sprzyjały umocnieniu jena japońskiego, a jeżeli rentowności jednak poszłyby w górę, to byłby to czynnik zachęcający do pozbywania się jena japońskiego, czyli do wzrostu wszystkich par związanych z jenem japońskim, więc to są te pierwsze powiązania tych danych o inflacji, które nas dzisiaj dobijają na rynki finansowe. I w tym miejscu, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Cały czas niezwykle ciekawy materiał poświęcony umysłowi łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Warto naprawdę poznać te wszystkie informacje oraz o tym, czy będą obniżki stóp procentowych, inne spojrzenie. Warto te materiały poznać. Tam na dole są podlinkowane w opisie i w komentarzu. Rentowności amerykański dolar, to poza jenem inwestorzy patrzą także na zachowanie ceny złota, więc te dane o inflacji, które nas dzisiaj dobijają, mają potencjał ku temu, żeby doprowadzić do kontynuacji tendencji wzrostowej na złocie w kierunku oporów 180, 1980, 1985. Tam potencjalnie są najbliższe opory. Jeżeli tendencja na popyt na ryzyko będzie kontynuowana, to także cena miedzi powinna utrzymać się nad tymi poziomami, które dzisiaj zostały pokonane, sprzyjając popytowi na ryzyko i same indeksy giełdowe mają potencjał, żeby kontynuować tendencję wzrostową. Przypominam, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, sprzyjają temu, żeby już nie było więcej podwyżek stóp procentowych, a indeksy giełdowe, zwłaszcza spółki technologiczne, bardzo lubią taką sytuację, kiedy stopy procentowe już nie idą tak mocno w górę i na następnym wykresie widzimy, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zmniejszała się ta różnica w tej dwuletniej stopie zwrotu między spółkami technologicznymi a indeksem Standard & Poor. Jeżeli stopy procentowe już nie będą dalej rosły, a będzie potencjał na ich spadek, no to w takiej sytuacji spółki technologiczne będą jeszcze miały dodatkowy potencjał, driver, czynnik, który może doprowadzić do ich wzrostu. Dlatego te dane, które dzisiaj poznaliśmy o inflacji, która nas dobija, która już jest bardzo blisko tego, żeby nawet deflacja pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, sprzyjają spółkom technologicznym. Indeks DAX ma potencjał ku temu, żeby zaatakować maksima wszechczasów. Warto tego być świadomym. No i Bitcoin, na którym niewiele się dzieje i też czekam, kiedy coś pojawi się nowego, co wybiłoby tą najbardziej popularną kryptowalutę z tej konsolidacji, która już 3 tygodnie ma miejsce i tutaj nic nowego się nie dzieje. I na koniec polskie aktywa, które także powinny na tym zyskiwać,
ze względu na to, że wybicie euro-dolara z tego kanału wzrostowego, co widać na tym wykresie jeszcze raz, sprzyja rynkom emerging markets, a rynek złotego jest jednym z najlepszych do inwestowania na rynkach emerging markets, więc nie dziwmy się, że złoty się umacnia, że para dolar do złotego pierwszy raz od początku wojny spadła poniżej 4 zł. To jest naprawdę ważna informacja, ważny sygnał, ale dla inwestorów także jest niezwykle istotne to, że te dane o inflacji, które nas dobijają, które sygnalizują, że procesy dezinflacyjne postępują szybciej niż chcą skrajnie optymistyczne prognozy, doprowadzają do wystąpienia nowej fazy hossy na polskich obligacjach, więc te rentowności spadają mocno. Mamy kontynuację tendencji, mamy nowe tegoroczne minima rentowności, czyli wzrostów cen. No i to jest sygnał, że jest ogromna, duża szansa na to, że będą obniżki stóp procentowych także w Polsce, że procesy dezinflacyjne także w Polsce pozwolą na taką zmianę w polityce monetarnej i rynek obligacji już to teraz czuje, stąd też taki wielki run, boom na polskie obligacje i że są one kupowane jak ciepłe bułeczki. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jak rynek przyszłej stopy procentowej zakłada, co się może wydarzyć w Czechach. I wygląda na to, że za rok jest szansa na spadek stóp procentowych w Czechach aż o 250 punktów bazowych, czyli 2,5 punkta procentowego, bardzo dużo i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że podobna skala obniżek stóp procentowych będzie dla Polski. No i oczywiście jednym z głównych beneficjentów tego będzie warszawska giełda papierów wartościowych, więc nie dziwmy się, że mamy nowe maksima hossy na indeksie WIG20. Jest duża szansa, że będzie trend kontynuowany, a te dane, które dzisiaj poznaliśmy o inflacji, która nas dobija, mamy komplet informacji o tym, co się dzieje na inflacji na przełomie pierwszego i drugiego półrocza, sprzyjają rynkowi akcji, ponieważ mamy odzwierciedlenie tego na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni, zawodowi traderzy i czy będą obniżki stóp procentowych. Inny punkt widzenia, te materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a jeżeli chcecie śledzić, co się będzie działo z Ace Market U podczas wakacji, które się rozpoczynają 15 lipca, zachęcam do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, tam też w opisie link do tego profilu oraz widzicie, drodzy Państwo, w tle tutaj jaki jest adres tej naszej nowej strony na Instagramie. Zachęcam, zapraszam jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.